ściana właściwie już gotowa. Tutaj konstrukcja, już wszystko przykręcane. Trzyma się, jest stabilna. Wycięta sufit. Tutaj dokręciłem jeszcze jedną taką sklejkę, żeby ten kant złamać i teraz będę tą sklejkę gruntował. Zdecydowaliśmy się na taki grunt. Też z tej samej firmy będzie folia w płynie, ale to za chwilę, bo nie wiem, czy dzisiaj się uda to jeszcze pomalować, bo niby ciepło, ale jakoś taka wilgoć i chłodnawo jest. Tutaj moje sztukowanie, trzeba było jakoś wymyślić montowanie baterii, a więc z tak zwanych przydasi wygenerowane. Dobra, więc zamknę drzwi, odpalę chyba jednak ogrzewanie, żeby troszkę było cieplej. Łóżka się skończyła. Miała wystarczyć na całą łazienkę, natomiast no nie wystarczyła niestety. Został tutaj taki kawałek, niby niewiele, ale jeszcze przecież frontowa ściana cała będzie. Ciemno jest, bo padać zaczęło, musiałem się zamknąć. No wyszło tak sobie, schnie. A ja chyba podskoczę jeszcze po drugą puszkę i skończę. Aha, jeśli ktoś by nakładał to jak ja pędzlem, no to pędzel dostaje bardzo wiadomo po czym. No na jedno malowanie później idzie na pewno pójdzie do śmieci. No ja będę musiał wziąć drugi, żeby domalować niestety. No dobra, więc dzisiaj się zabieram za już nakładanie warstwy izolacji. Zagruntowane, to już sobie przyciąłem na razie w tych dwóch rogach taśmę. Będziemy robić takim mapegum UPS. Opisane jest, że na też drewniane podłoża może być. Dwie warstwy trzeba położyć podobno. No, to pierwsza warstwa położona. Godzinę dwie, więc pewnie bardziej dwie. Trzeba będzie kłaść następną. Tam jest pomalowane, tak wygląda, że ten tylko jakoś tak ciemniej się zrobiło, dlatego będzie druga warstwa. No myślę, że będzie to szczelne, tym bardziej, że no, nikt nie będzie lał po tych ścianach specjalnie, tak, no bo jednak przynajmniej ja sobie tak to wyobrażam, że taki prysznic jednak w samochodzie, w wanie, no to nie jest prysznic mimo wszystko domowy, gdzie można raz, że hektolitrów wody nie ma, a dwa, no bardziej się tak spłukać na mydli i znowu spłukać i tak dalej, prawda? Bardziej od jakichś rozprysków tej wody. Będą drzwi. Już właściwie na razie przystawione tylko ściany od łazienki. Wszystkie, no trochę inaczej też miało być, ale Jak zwykle. jak zwykle, ale wyszło lepiej niż miało wyjść. Więc zostawiamy jak wyszło. Już myślałem, że będę ciął z drugiej płyty, ale jednak nie. Mam nadzieję, że teraz się w tych wszystkich liniach, których tutaj są wyrysowane, nie pomylę. To zaznaczałem jak się dało. Dobra, tniemy.
Jechał teraz na dniach robić elektrownię naszej dobrej duszy projektowej. I nie tylko. Co taka mała aktualizacja. No, zacząłem ciągnąć kable powoli. Tutaj trochę tych kabli jest. No, wyszło więcej niż myślałem, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że się wszystko tutaj zmieści, to co chciałem. Zrobiłem większą tutaj tą jakby przestrzeń, ale czy aż tak? No, troszkę tego będzie. No a to jeszcze tak gdzieś mniej więcej pewnie jakaś pewnie połowa tych kabli, która ma być, nawet może troszkę mniej niż połowa. No dobra, nie przedłużając, do zobaczenia. Wybrałem kamery, ale szybka aktualizacja tego, co zrobione. Tutaj już powycinane. Zbiornik też przyczepiony na szarą wodę. Też odpływ z prysznica zrobiony. Tu mamy żwlewik. Z drugiej strony podpięcie do słupka. No i u góry jest przelotka. To już się właściwie przykleiła. Więc dzisiaj elektryka. A oto on, nasza dobra dusza. Waldek, bez którego byśmy sobie palcem nie trafili. Tak, i właśnie elektryka powstaje. Robi się, jak my to mówimy. Więc a w międzyczasie już kable od solarów też pociągnięte. Oto elektrownia gotowa. Tak to wygląda. Strony mniej okazałe, ale to płyta już na swoim miejscu. Teraz podłączamy wszystko. Wizyta w stolicy była owocna. Była owocna jak najbardziej. Pojawiły się dziury nowe. No tutaj są bambetle, więc trzeba wyjąć. Tutaj też już jest dziura wycięta pod brodzikiem. No ale największa O, tu zmiana jakaś jest, rura wystaje. to będzie odpływ ze zlewu. Tutaj już mamy zamontowany, oczywiście pod spodem jest zbiornik na szarą wodę. Tu jest spust szarej wody. No i największa zmiana, tylko to jest blisko stałe muru tutaj trochę. Największa zmiana jest, więc wszystko działa, wszystko hula. Solar brudny. Czarna magia. O, jest Tu się dzieje magia. tu się dzieje. No i jeszcze co się z dwóch stron tutaj trzeba korek przynieść, zamknąć, mamy wodę, a z drugiej strony jest wejście ze słupka. Ja się do prądu nie dotykam. No jak się nie dotykasz? No to wtyczkę wyłączyć można. Jeszcze musimy taką wtyczkę zamówiłem, bo jeszcze byśmy mieli. No i powolutku. Tak, otworów na tak zwaną kasetę nie mamy, bo Nie, mamy toaletę separacyjną. tak jest, więc żółte do przodu, brązowe do tyłu. Standardowo przyszły już rurki i złączki z Uniquicka, więc będziemy się brać powoli za hydraulikę, kończyć elektrykę, no i ściany i tak dalej, i tak dalej. Meble Byle do i jeszcze wiosny. parę innych rzeczy. No, ale chyba już tak z górki zaczyna być powoli. Więc to były pracowite 2 dni. Ale się zmieniło. Jeszcze raz Waldek, dzięki wielkie. No, ratujesz nam życie i w ogóle.
No i to była kolejna z tych rzeczy, które się wydaje, a 2 minutki roboty, no co to tam włożyć, dwie rurki do 2 złączek akurat. No to parę słów na temat tego, co my tu mamy i co się działo przed chwilą, więc to będzie nasz system wody. Właśnie ten pierwszy początek. Też pomyślałem, że zrobię na podobnej płytce jak elektrykę, bo no tak nam wyszło. Więc tak, tutaj mamy filtr wstępny i ta rurka będzie szła od zbiornika z czystą wodą. Tutaj mamy pompkę do Metika PP1210. Pompka nie z jakiegoś powodu specjalnego tak wyszło. W dobrej cenie mieliśmy. I za tym zbiornik wyrównawczy Fiamma A20. I tutaj mamy rurkę już zarobioną do systemu Uniquick dojście. I dalej będzie szło już system. Więc teraz to przykręcić, podpiąć pompkę i sprawdzać, czy nie cieknie. Będę się teraz zajmował Uniquickami, czyli instalacją wodną. I zawsze się zastanawiałem, też gdzieś tam na YouTubie słyszałem, że musi 2 razy kliknąć. Natomiast z tym klikaniem 2 razy to jest tak, że to nie zawsze 2 kliknięcia słychać. Natomiast też dostałem taką radę od Waldka, którego już poznaliście, że w sumie jest chyba najprostsza i najbardziej logiczna i najpewniejsza. Jak nie jesteś pewny, że weszło, to znaczy się, że nie weszło. Więc weszło raz. O, i dopiero teraz do samego końca i teraz wiadomo, że zaciśnięte jest. Można wtedy usunąć zawleczkę i siedzi. No dobrze, więc zabieram się za częściową instalację wody. Jak do tej pory na razie tutaj się z kablami walczyłem, ale to później pokażę co i jak. Chciałem ponagrywać trochę timelapsów, ale chyba nic nie będzie widać, bo ciasno jest. Zaznaczam sobie jeszcze co jakiś czas, która woda, żeby mi się gdzieś tam w ferworze nie pomyliło, która jest ciepła, która jest zimna. Oczywiście ta straszliwa plątanina, która tutaj się znajduje, to będzie wszystko poukładane jakoś, więc nie będzie takiego bajzlu, gdzie woda się przeplata z prądem. A swoją drogą, dzisiaj jest chyba 24 lutego, a w słońcu chyba z 15 stopni. Koło nas jest taki park, szedłem sobie, to normalnie się przypomniało, jak gdzieś za czasów dzieciństwa, zanim ta pogoda cała się powywracała, to taka mniej więcej pogoda była na Wielkanoc. No więc tak, dłubałem i wydłubałem. Z tego wszystkiego zapomniałem tego nagrywać. No ale mamy podpięty boiler do ogrzewania, do wody, do prądu. Tutaj no, tak te kable starałem się tak poukładać, żeby ich nie pozaginać za bardzo. Rurki chyba są w porządku. Tutaj ta plątanina to będzie jeszcze podłączana do przełączników i tak dalej, no ale no jeszcze oczywiście tu będzie rurka dalej szła i będzie wyciągnięte tu na stronę korytarza, nazwijmy to tak do tyłu, żeby leciało. No jeszcze mam chwilę czasu, to spróbuję podpiąć w garażu rurki, bo dzisiaj jest taka pogoda, więc przyjemnie się robi. Naprawdę nie do uwierzenia, że to jest koniec lutego. Tu przy okazji tak wyszła nasza
rozdzielnia mody, nazwijmy to, i tutaj co dzisiaj puszczałem. Myśleliśmy sobie w wanie odrobinę koloru. Niektóre elementy będą pomalowane taką właśnie zieloną lazurą, co by za nudno nie było. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na olej Osmo. Już były różne próby, mniej lub bardziej udane. Nie będę mówić, jaki to był lakier, jakiej marki. Zielony po prostu paskudny był. Więc w ogóle nawet tego nie będziemy pokazywać, bo po prostu chcemy wyrzucić to z głowy w ogóle. No generalnie chodzi o to, że na próbniku inaczej kolor wyglądał niestety niż wyszedł w rzeczywistości, ale to zupełnie coś innego. Po prostu niebo a ziemię. No dobra, tak dla porównania, tamten zielony kolor był taki. Trochę zbyt wyrazisty, zbyt oczywisty. Może powiemy, co tu się odbywa. Nakładamy klej pod wykładzinę winylową. To jest klej Sudal. Dosyć wolno mi to idzie, co prawda. Też już wiadomo, że kleju będzie za mało, jak już jeden na YouTubie mówił, że kupił też puszkę i będzie mu za mało. Kleju będzie za mało, to widać. Ale co innego chciałam, że zdecydowaliśmy się na taki klej, bo wcześniej kleiliśmy wykładzinę winylową klejem takim kontaktowym w sprayu i on nie za bardzo nam się sprawdził. Więc no, spróbujemy teraz tym. No nie wiadomo jak to wyjdzie, trochę się boimy, czy nie będzie nam ta wykładzina zjeżdżać, jakby spływać. Zanim złapie. No dobrze, nawet nie zjeżdża. Oczywiście kleju brakło nawet na jedną ścianę. Jakiś, nie wiem, czy myślę coś, czy taki jest mało wydajny. Jest tak mało. Wałkujemy. Chyba powinno być dobrze. Dobra, bierzemy się do roboty dalej. Robota trwa. Chyba coś spróbuję pomóc. Mówi się, że sztuka rodzi się w bólu, ale budowa w kampera też się często rodzi w bólu. Rodzaj bólu. Tak. No już prawie mamy skończoną łazienkę, skończoną łazienkę. No, wykładzinę mamy położoną. Oczywiście jeszcze później dojdzie sika w rogach, uszczelnienie, więc powolutku. Jak to zwykle mówię, powolutku i korzystamy z okna pogodowego. Nic się nie zmieniło od prawie pół roku. No ale działamy. Ponieważ budujemy w każdej wolnej chwili właściwie i nigdy nie wiadomo ile uda się zrobić i też nie wiadomo czy uda się w ogóle cokolwiek nagrać, więc oczywiście nie wzięliśmy kamery. No ale dzisiaj trzeba zaliczyć dzień do jak najbardziej udanych. Oto co udało się zrobić. W łazience został nam jeszcze do położenia silikon, bo sufit też już zrobiliśmy. Sufit zrobiliśmy z pienionego PCV. Wydaje nam się, że to będzie fajny materiał. Czasami jest tak, że nie widać efektu pracy, ale dzisiaj ten efekt zdecydowanie jest.